Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na jedno z najprostszych, a równocześnie najpyszniejszych ciast, jakie można przygotować. Tym razem na nasze stoły trafi puszyste ciasto drożdżowe, które wzbogacimy smakiem budyniu waniliowego i świeżych borówek. Oczywiście nie zabraknie też chrupiącej kruszonki. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakich owoców najczęściej używacie w drożdżowcach. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od składników suchych. Do dużej miski przesypuję 400 g mąki pszennej, u mnie typ 500 i dodaję do niej 80 g drobnego białego cukru oraz 7 g suchych drożdży. Składniki suche krótko mieszam, tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Następnie dodaję do nich 150 g lekko podgrzanego mleka, 3 duże jajka, 80 g rozpuszczonego i wystudzonego masła oraz 2 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć cukru z wanilią albo nadać ciastu zupełnie inny smak, na przykład poprzez dodanie świeżo startej skórki z jednej cytryny. Działajcie z tym, co macie pod ręką. Zawartość miski krótko mieszam przy pomocy miksera z łopatkami do ciasta drożdżowego na niskich obrotach do momentu, aż mąka wchłonie całą wilgoć. Wtedy zwiększam obroty na średnio wysokie i wyrabiam przez około 5 minut do chwili, kiedy ciasto nabierze odrobiny struktury. Po około 5 minutach oczyszczam ścianę miski przy pomocy silikonowej szpatułki, a następnie szczelnie przykrywam naczynie folią spożywczą i odstawiam w ciepłe miejsce na około godzinkę, może 90 minut do chwili, kiedy ciasto co najmniej podwoi swoją objętość. Czas wyrastania mocno zależy od temperatury powietrza. W chłodniejsze dni mogą być to nawet i 2 godziny. Kiedy ciasto ładnie wyrośnie, zabieram się za przygotowanie kruszonki. Do niewielkiej miski wsypuję 100 g mąki pszennej i 50 g cukru z wanilią. Jeśli nie macie takiego pod ręką, możecie użyć zwykłego, drobnego cukru do wypieków, wtedy kruszonka będzie po prostu maślana. Najważniejsze, żeby chrupała po upieczeniu. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy rózgi, tylko do rozprowadzenia cukru w mące. Wtedy dodaję do niej 50 g zimnego, pokrojonego w kostkę masła. Tłuszcz wcieram w mąkę i cukier palcami do uzyskania konsystencji mokrego piasku. Przy tych ilościach nie zajmie to długo, maksymalnie minutka powinna wystarczyć. Wcieranie tłuszczu przerywam, kiedy mogę formować z ciasta duże grudy. Tak przygotowaną kruszonkę odstawiam do lodówki do czasu, aż będzie potrzebna. Moje ciasto spędziło godzinę w piekarniku rozgrzanym do 35 stopni Celsjusza. Po tym czasie zdejmuję z naczynia folię spożywczą, a jego zawartość przekładam do kwadratowej blaszki o boku 26 cm. Spód blaszki wcześniej wyłożyłem papierem do pieczenia, a jej boki natłuściłem i opruszyłem kaszą manną, choć równie dobrze sprawdzi się bułka tarta albo mąka. Po przełożeniu rozprowadzam ciasto po całej powierzchni formy i przy okazji wybijam z niego powietrze. Ja używam silikonowej szpatułki, ale możecie zrobić to też dłońmi. Wystarczy, że trochę je natłuścicie. Na tak przygotowane ciasto drożdżowe wykładam niewielkie placuszki wystudzonego budyniu waniliowego. Przygotowałem go wcześniej według instrukcji z 2 opakowań. Jedyną różnicą było to, że zamiast litra mleka użyłem 700 ml. Z ilością budyniu nie przesadzajcie, bo będzie rozpychał ciasto drożdżowe, a to może skutkować małą katastrofą w piekarniku. Ja na swoje ciasto wyłożyłem około 2/3 z tego, co przygotowałem wcześniej. Następnie wykładam na ciasto około 400 g borówek. Rozkładam je tak, żeby każdy kawałek gotowego drożdżowca zawierał po kilka owoców. Zamiast borówek możecie użyć też malin albo truskawek. Sprawdzą się równie dobrze. Na końcu obficie obsypuję ciasto przygotowaną wcześniej kruszonką. Wiadomo, tej nigdy za dużo.
Przy wykładaniu kruszonki staram się formować z niej duże grudy, które po upieczeniu powinny utworzyć przyjemną, chrupiącą warstwę. Blaszkę z tak przygotowanym ciastem przykrywam w miarę szczelnie kawałkiem folii spożywczej i odstawiam w ciepłe miejsce na około 30 minut, żeby ciasto trochę odpoczęło i podrosło. Po 30 minutach ściągam folię i wkładam blaszkę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 30 minut, do chwili kiedy ciasto pięknie się zarumieni, a owoce delikatnie zagotują i utworzy się z nich coś w rodzaju dżemu. Jeśli drożdżówka zbyt szybko nabiera koloru, można przykryć ją kawałkiem papieru do pieczenia. Po 30 minutach wyciągam blaszkę z piekarnika, a następnie odstawiam do całkowitego wystudzenia ciasta i zestalenia budyniu. Około godzinka, może dwie, powinny wystarczyć. Po tym czasie gotowe ciasto można posypać cukrem pudrem, polukrować lub podawać tak, jak je domowy cukiernik stworzył. Każda forma będzie dobra. Niesamowicie puszyste, lekko waniliowe ciasto drożdżowe świetnie łączy się z gładkim, gęstym budyniem. Owoce nadają ciastu świeżości, a w połączeniu z budyniem sprawiają, że całość jest wilgotna, dzięki czemu drożdżówka nie wysycha. Wszystko to pokryte jest chrupiącą kruszonką, która w tym wypadku pełni rolę przysłowiowej wisienki na torcie. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!